Cześć wszystkim. Tak jak obiecałem, nagramy dzisiaj sobie kolejny filmik. Dzisiaj zrobimy sobie taki, można powiedzieć, starter pack, co jest nam potrzebne i dlaczego, żeby w ogóle ruszyć tak na pewniaka w podróż silosem i żeby u klienta, kurde, siary nie było, że czegoś wam brakuje, albo czegoś nie macie, albo w ogóle co jest potrzebne, takie w sumie niezbędne. Tam jeszcze nie mam wszystkiego, ale sobie dobiorę na warsztacie. Więc tak, zacznijmy od podstaw. Od węży. Mamy 3 przekroje węży, ogólnie rzecz biorąc. Mamy węże 6 cm, średnicy 60 mm, 80 i 100. Czyli tak, 80 i 100 to są najczęstsze takie węże rozładunkowe. To nawet trochę produktu mi zostało. Czyli tak, to jest wąż 80. Tak jak widać, to jest łączka typowa strażacka na 2 bolce. Zakręcamy, dziurka w dziurkę, przekręcamy i jest zabezpieczony. Drugi rodzaj węża to jest wąż 66 cm średnicy, 60 mm. Tu akurat mamy złączkę taką jak jest w cysternach, czyli ten pierścień nakładamy na te bolczyki. Ona się nazywa męska i damska, ta złączka. Można się domyśleć dlaczego, nie? I ona ma najczęściej zastosowanie przy układach powietrznych u klienta czy w waszych kompresorach. No i tu mamy wąż, dzięki któremu jesteśmy w stanie się najszybciej rozładować, czyli wąż 100 mm, czyli 10 cm. I ten wąż podłączamy i naprawdę, kurde, ten produkt śmiało, szybko leci, się nie blokuje. A jedno, że nie blokuje, to jeszcze do tego godzinka czasu i taka beczka, no akurat nie ta, bo tutaj teraz takiego klocka dostałem, kurde, 90 m3, to taki do wożenia lekkich materiałów, ale to tak od czasu do czasu dostaję takie, kurcze, wynalazki. Tutaj on jest tak fajnie zagięty. I dobra, i paczta. O tym dzisiaj sobie będziemy rozmawiać, czyli co jest nam potrzebne i do czego i gdzie służy. Tu jeszcze brakuje co najmniej 3 elementów, ale to mówię, to sobie dobiorę na warsztacie później. Więc tak, jeżeli już znacie przekroje, to będzie mi dużo łatwiej tłumaczyć, co z czym się je i do czego służy. Dobra, to lecimy z tematem. Tak już pokazywałem na samym początku, w pierwszym filmiku, najważniejsze jest to kolano. No to wszystko jest brudne, bo wiozę towar po towarze, bez mycia i dlatego jest brudne. I standardowo kolano ma wyjście z jednej strony na silos, w zależności od tego, jaki macie. Czyli akurat w Spitcerze, no to najczęstsze jest takie nakręcany pierścień, a z drugiej strony mamy wyjście na wąż 100. No ale zakładając, że... Oj, czekaj, to wezmę sobie to na bok, to jest dość ciężkie. Że u klienta jest przyłącze na 80, czyli na to mniejsze. Dlatego jest nam potrzebna, niezbędna, co najmniej jedna, a nawet dwie albo i 3. Takie przejścióweczki z jednej strony z setki, żebyśmy mogli sobie na kolana założyć, czyli w tym wypadku tutaj, a wyjście jest na mały wąż, na 80. W tych wężach, w tych złączkach, wężach i ogólnie w każdym jednym elemencie tutaj w silosie są gumeczki. Gumeczki są bardzo ważne i trzeba je mieć w dobrym stanie, bo jak będą popękane, jakieś tam, kurde, sparciały, chujowe, to się będzie nam produkt sypał bokiem. Gumeczki się montuje w sposób, tu akurat jest syfu trochę w tej złączce, bo jest nieużywana. Czekaj, to wezmę sobie rękawiczkę, założę. Dobra. W rękawiczce nie będzie widać. Zakładamy to w sposób taki, że odchylamy, bo to ma taki ząbek tutaj, taki uskok. Odchylamy i wciskamy. Cyk, cyk, cyk. I właśnie dlatego, żeby to łatwiej wchodziło, to jakieś smarowidło jest potrzebne. To akurat mam resztkę płynu do szyb, ale to sobie wtedy psikamy, ciap, 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 ciap. Jak ta gumeczka jest mokra, to zresztą to wiadomo, co wtedy się ułatwia, nie? Jak kto nie smaruje, nie jedzie. O, i wtedy fajnie nam ta gumeczka ciach. O, widzicie? Już mam kawałek włożony. I w takiej formie już wtedy jest ładnie powkładane. Dobra. Kolejna rzecz, która jest nam niezbędna, to gumowy młotek. Pamiętajcie, żeby nie tłuc kluczem, jakimś kurczem metalowym w beczkę, bo podbijacie lakier i potem szefa może mieć problem, nie?
Jak kurde przyjedziecie z obskrobaną beczką. Gumowe młotki, one są fajne, kurde. Nie wydają aż takiego huku, bo są też plastikowe wersje, one są takie kurde pizdowate trochę. Dobra, teraz kolejny ten, bo tych złączek trochę mamy. To złączki sobie za chwilę do końca omówimy. Gumeczki na zapas obowiązkowo, bo ogólnie rzecz biorąc w każdej złączce są różne rodzaje. Tutaj na przykład jest gumeczka na 80, z drugiej strony jest na 100. Tu jest na 100, ale na przykład w tej złączce już mamy inny rodzaj gumeczki. Tak samo w tej złączce również mamy inny rodzaj gumeczki, dlatego nie będę wszystkich pokazywał, bo znowu będzie trwał filmik 40 minut. I tutaj mamy, ale to na silosie akurat jest, to jest jeszcze inny rodzaj gumeczki, ale to kiedyś pokażę patent, jak to oszukać, jakby wam spierdoliła ta gumeczka. Dobra, lecimy dalej. Gumeczki są ważne w tym wypadku, musimy je mieć ze sobą. Bo bez tego się nie rozładujemy, bo będzie albo produkt wam uciekał, albo powietrze, albo w ogóle będzie lipka. Kolejny klucz. Ten już wam pokazywałem. To jest taki typowy do każdego rodzaju silosa, ale gdybyście nie mieli takiego, to czasami się zdarza taki. Tego osobiście nie lubię, bo tutaj nigdy te zęby nie pasują. Trzeba kombinować, kurde, obrócić go tak. I to raz pasuje, raz nie. Taki, no to jest kurczę taki bardziej francuski klucz. On jest z jednej strony fajny, ale ma bardzo małe złączki, on jest dobry. Bo on się składa i reguluje na rozmiary, ale taki najczęściej we Francji widuje. No i ten tutaj 46 to jest klucz do kontenera, silo kontenera. Jeżeli będziecie używali i jeździli z czymś takim, to bez tego klucza wcale nie wyjeżdżacie, bo nie otworzycie silosa, kontenera. Bo o ile w takim normalnym kontenerze są motylki i można sobie normalnie zakręcić, to w silo kontenerze macie dwie śruby i dwa motylki. Więc klucz jest taki też niezbędny. Tak, zapytacie się, po jakiego wała w takim dużym kontenerze takie malutkie złączki, nie? To już wam mówię, one są głównie do układu powietrznego. Jeżeli klient ma na przykład taką złączkę u siebie wystającą ze ściany, tego rodzaju, albo na ich wężu, no różnie bywa. Czasami są ich węże, czasami musicie użyć waszych węży, ale z reguły te złączki potrafią być różnego rodzaju, na przykład takiego. I te malutkie złączki najczęściej się używa właśnie do układu powietrznego. Do tego węża 60 sobie go podłączacie i dzięki temu możecie się na przykład podłączyć pod instalację klienta, czyli składamy sobie na przykład ten, bo tu jest wyjście już 80. Tu jest z tej strony 60, a u klienta załóżmy byłoby na takim wężu takie wyjście. Czyli co bierzemy? Bierzemy sobie to. Tak, bierzemy sobie tą wkładamy w tą, zapinamy. Czekaj, ciężką jedną ręką. Kurwa. Najgorzej. O. I sobie zasuwamy w ten sposób i wtedy złączamy z naszą już wężem 80 i możecie normalnie tego węża produktowego użyć do powietrza. Nie ma żadnego problemu i taką piramidkę sobie robicie. I nie musicie nigdzie dzwonić ani nikogo prosić o pomoc, tylko wystarczą takie 3 malutkie złączki i macie w sumie maksymalną opcję, żeby... A, tu jeszcze jedna mi się zapodziała, jeszcze taką malutką możemy sobie użyć. Ale do tej jeszcze wrócimy za chwilę. Dobra, czyli tak, jak jesteśmy już przy tej złączce, bo to z tym, to się łączy, bo tu mamy przejście 6 cm na 8, a stąd tu mamy 8, tu mamy 8 a tu mamy 100, czyli jesteśmy sobie w stanie połączyć ten jeden rodzaj, w zasadzie 3 rodzaje węża, tak? Bo możemy sobie połączyć 60, 80 i 100. I teraz tak, jak jesteśmy tutaj przy tym rodzaju, czyli tak, tu mamy jeden rodzaj, tu mamy drugi rodzaj. I one się łączą to jest wąż, tak bardziej, to jest rodzaj podsterny, ale też możecie spotkać takie węże właśnie z taką końcówką klienta i tu właśnie mi brakuje jeszcze jednego rodzaju, bo powinien mieć w rozmiarze 100. Taki i taki.
A niestety nie mam, bo nie mam. Muszę pobrać. I tak, w tym wypadku ta strona jest męska, ta strona jest żeńska. I na żeńskiej stronie mamy gumeczkę. Gumeczka się bardzo łatwo montuje, demontuje, bo wystarczy ją cyk, o. I już gumeczka jest zdjęta. A żeby ją włożyć z powrotem, to też o, cyk. I... A, właśnie. Nie nasmarowana, dlatego ciężko idzie. I już mamy gotowe. A z drugiej strony mamy przełącz na wąż 80 standardowy, czyli możemy znowu sobie połączyć i tu mamy już gumeczkę taką splaszczoną trochę. Widzicie? Taka już, kurde, pizdowata trochę jest, ale jeszcze nie puszcza, jeszcze trzyma. Kolejne, weźmy sobie te. To są tak zwane złączki francuskie. Ich używamy głównie właśnie we Francji. Wracając do tych tutaj, to one są bardzo często używane w spożywce. Na chemii są przeważnie te tutaj, a na spożywce najczęściej, przynajmniej często, bardzo często zauważyłem, że są te. Te tutaj to jest wytwór francuski, czyli musimy je mieć na składzie, bo Belgia, Francja, czasami Holandia, ale rzadko Holandia, ale najczęściej właśnie Belgia i Francja i Luksemburg jeszcze czasami, to ma te wynalazki. Żeby zapiąć jednego z drugim, to mamy na nich, czekajcie, na tej dłużej pokażę, to mamy taki pierścień, nie? On się na zasadzie zamyka, czyli tak, nakładamy sobie, nie mam dwóch setek, to pokażę tak, nakładamy sobie je w ten sposób u klienta, tak? I one zachodzą tak na siebie i wtedy te zamki tutaj kluczem zamykamy. I potem dobijamy jedną i drugą stronę i właśnie one w ten sposób się zamykają i na nie trzeba dość mocno uważać. One są fajne, ale trzeba je mocno zbić, żeby nie uciekał produkt, bo te uszczelki, jak tutaj widzicie, to one są takie, kurwa, takie pizdowate. No, nie są za ciekawe te uszczelki. Jeszcze nie zdarzyło mi się, nie mam nawet takich uszczelek tutaj na składzie, żeby wymienić je, ale trzeba. No, jest to czasami dobre rozwiązanie, ale takie, kurcze, dość... Jak to we Francji, to oni muszą mieć coś ekstra. Dobra, lecimy dalej. Kolejny rodzaj złączki to za chwilę. Kolejny rodzaj złączki, który chciałbym wam pokazać, to jest... Dobra, jeszcze wracając do francuskiej, to z drugiej strony jest też na 80, na setkę, na 60. Takie redukcje mamy porobione. I wtedy bez problemu też pod nasze węże to wszystko pasuje. Dobra, kolejny rodzaj węża, to złączki to jest... Zgadnijcie, kto to wymyślił. No jak to? Kto to mógł wymyśleć? Kurde, Włoch. To jest złączka na Włochy, na Italię. To działa na zasadzie takiej, że z jednej strony mamy podłączenie pod nasz wąż, a z drugiej strony mamy taki, kurde, talerz. Między ten talerz a przyłącze klienta wkładamy uszczelkę. To wszystko złączając, wkładamy sobie bolczyk. Czekajcie, ciężko, kurde, jedną ręką to robić, wiecie? Czekaj, Andrzej. Dobra, i wtedy sobie przekładamy to z tym. O i właśnie, i wtedy przekładamy sobie to z tym i dobijamy tutaj młoteczkiem i im mocniej dobijemy, tym lepiej będzie trzymało i szczerze mówiąc to chyba tylko 2 razy w życiu używałem tego rozwiązania. Jakoś tak no, działało, ale jak to, kurczę, we Włoszech to tak, kurde, działa na słowo honoru, jakby chciało, nie mogło. Dobra, odłożymy sobie. Kolejną fajną rzeczą, którą akurat u nas w firmie za bardzo tego nie można używać, bo tam kiedyś wybuchło i tam pokaleczyło kierowcę i był dym, bo poleciało jakieś 12 ton produktu, bo nie było komu zamknąć. Ale fajna rzecz to jest szkiełko. Tutaj sobie podłączamy zaraz za kolanem w ten sposób. O, tak, tak, tak.
I wtedy ładnie widzimy, jak nam produkt leci. Czy leci, czy nie leci, czy leci jakby chciała, nie mógł, czy żwawo. Przy szkiełkach trzeba uważać na śruby. Sprawdzać od czasu do czasu, czy te śruby się nie odkręciły, bo potrafi się rozkręcić i wtedy będzie uciekał produkt gdzieś tam bokiem, jak śrubek nie będzie. No i gumeczki, no to standardowo, tak jak mówiłem, muszą być żywe. Tak. Kolejny ten, o widzicie, tutaj na przykład nie ma gumeczki. I kto ja bym założył to i byłby już, kurczę, problem. To muszę sobie gdzieś tam dokompletować. Ale ten element to jest zawór zwrotny. Zawór zwrotny działa na zasadzie, że w tą stronę przepuszcza. Mam, kurczę, za krótki paluch, czekaj, młotka wezmę. O. Widać coś? O, ale słychać. O, w tą stronę pracuje, przepuszcza, a w drugą stronę nie. I on zarówno jest używany do produktu i do powietrza, czyli w układzie powietrznym mamy duży rozmiar, a to jest rozmiar 60, czyli malutki. To nawet chyba tutaj mam na naczepie, czekajcie. O, tu możemy sobie porównać. Tu jest duży, tu jest mały. I on działa w tą stronę, że za każdym razem tutaj, gdzie są te ząbki, te wcięcia, te tutaj, to wypuszcza. Czyli jeżeli zakładamy go na układ powietrzny, jeżeli nie chcemy, żeby produkt nam żygał z powrotem albo cokolwiek innego, to za każdym razem zakładamy go tym tutaj gładkim od strony, gdzie tak jakby doładowujemy. A jeżeli założymy tą stroną, to jest ta strona, która zabezpiecza, żeby nam się nie cofało. Tu mamy sprężynkę taką i on się tam uchyla i ta sprężynka musi być sprawna i tu nie ma żadnej większej filozofii. Bardzo ważna rzecz przy układzie powietrznym i przy rozładunku, ale do tego jeszcze kiedyś wrócimy. Przy okazji, jak będziemy coś rozładowywali. Dobra. Zawór zwrotny jest jedną rzeczą, ale jeżeli na przykład nam nie pasuje podłączenie kolana i węży, że nam będzie brakowało, to sobie załączamy ten element. I zobaczcie, mamy kolanko, mamy ten i możemy sobie wziąć dowolnie, kurczę, wycelować pod dowolnym kątem, skąd chcemy dmuchać powietrzem. Dzięki temu właśnie zawiasowi. Są różne rodzaje, może być 45 stopni, 90 stopni. Może być krótki, długi, są różne rodzaje tego. Ale to bardzo fajna i przydatna rzecz. To akurat mamy też dwie redukcje założone, ponieważ na instalacji tutaj mi inaczej nie pasuje. Ale to warto ze sobą wozić. Bez tego to obejdziecie się, ale jest przydatne. Dobra, a tutaj mamy kolanko do produktu już. Czyli w wypadku, kiedy na przykład jest instalacja blisko, nie wiem, na przykład jest przyłącze bardzo blisko ściany i nie wiem, mamy mało miejsca, wąż załamany, no to możemy sobie po prostu założyć takie kolanko. Ono też jest w różnych rozmiarach i możemy mieć 90 stopni albo 45, 30, różne są opcje. I też różne rozmiary, może być 80, 100, może być na dużą rurę, na małą rurę, ale to bardzo fajna rzecz i też przydatna. Naprawdę potrafi czasami, możecie zamiast dwóch węży użyć jeden, dzięki właśnie takiemu, kurczę, złączce. Tu jeszcze po produkcie są jakieś ślady. Dobra. Czyli tak, ze złączek mamy to omówione, czego nie mam, co jest Wam potrzebne. Jest na pewno potrzebne, jeżeli jeździcie na Wielką Brytanię, ja akurat teraz nie jeżdżę, ale jeździłem, to jest złączka brytyjska, czyli ona z jednej strony ma normalnie przejście na setkę, czyli takie jak tutaj, a z drugiej strony ma taki, kurczę, jakby lej, taki rozszerzający się i do tego mamy taki, kurczę, zacisk z gumeczką. I to właśnie jest złączka brytyjska. I kolejna złączka, której tutaj nie mam, a jest bardzo przydatna, jeżeli jeździcie na Skandynawię, to jest przejściówka z setki na 90. Czyli tutaj z tej strony mamy wejście na 100, takie jak tutaj, a tu zamiast takiego małego 80 mamy ciutek, kurczę, taką ciutek większą tą złączkę. I wtedy ani nie pasuje ta
duża, ani setka, ani 80 nie pasuje. To jest taka jakby 90, takie kurcze pomiędzy. To właśnie na Danii często jest, na Skandynawii. To lepiej się zaopatrzyć. Tam gdzieś kiedyś się spotkałem, że była taka jakby między 90 a setką jeszcze taka złączka, jeszcze jedna kolejna, ale to szczerze mówiąc to tylko raz się spotkałem. To nie wiem, czy to był jakiś wynalazek tam czyjś, czy takie złączki gdzieś też są. Że była taka złączka, no taka ni w kij, ni w oko. No, ani 90, ani setka, ani 110. Taka chuj wie skąd wzięta. Teraz tak. Ze złączek mi się wydaje, że to by było wszystko. Przynajmniej na razie, co mi przychodzi do głowy. Kolejna ważna rzecz, przy spożywce zwłaszcza, to jest sito. Tu akurat mamy sito, to jest bodajże 5 mm. To wkładamy sobie w wąż. Akurat nie chce mi się znowu otwierać węża, ale załóżmy, że to jest wąż. To sito wkładamy sobie w środek. O, w ten sposób. I normalnie wtedy zakładamy drugą złączkę i w zależności od tego, jak produkt leci, to albo zakładamy tak, albo tak. Ale to w zasadzie nawet jak odwrotnie założycie, to jest jeden chuj. To najwyżej śmieci wam zbiorą tutaj na okręgu, a nie w środku. I mamy różne sita, bo możemy mieć sito, na przykład tutaj mamy w środku kratownicę, możemy mieć takie sito z taką dziurką, możemy mieć sito, to jest na setkę, nie? Możemy mieć sito na 80, czyli ono będzie tutaj w podstawie węższe i możemy mieć sito z większą dziurą tutaj, czyli możemy mieć dziurę na przykład 7 mm albo 8, no zależy jakie tam dostępne u was na firmie są. Ale takie 5 mm w spożywce to jest standard. To jest mąka, nie mąka, gluteny, jakieś tam... Naprawdę często klienci chcą, a nie zawsze mają dostępne te sita, żeby można było sobie od nich pożyczyć. Lecimy dalej. Jeżeli już jesteśmy przy spożywce, to na silosie spożywczym niezbędna jest linka celna, bo bez tego ani rusz, bo jest bardzo dużo produktów, które trzeba plombować, bo bez tego was ani nie załadują, ani rozładują. Nie załadują i często jest tak, że tutaj te łebki, one potrafią zgnić, nie? Tutaj te końcówki linki celnej. I po prostu to ucho się łamie, no to ja na przykład robiłem sobie taki patent, że tutaj wypierdalałem dziurkę w tej gumeczce i przez ten drut i po prostu plombę jak zakładałem, no to właśnie przez to, ale to jest taka partyzantka, dlatego jak mnie już tam 2-3 razy przez linkę celną nie załadowali, to zacząłem ze sobą wozić, zawsze pobieram i zawsze ze sobą mam linkę celną na zapas. Ona se leży, tam o jedzeniu nie woła, w schowku, suchutka, czyściutka, nówka. Jak coś jest, no to tylko wyciągam i no mówię, przy spożywce mleka, dekstroza, w ogóle spożywka bardzo często potrzebuje całkowitego plombowania. Tak samo chemia, no to też, na przykład jeżeli macie to fabryki polimeru, na przykład tam pod strzykawki, nie strzykawki, jakieś kurcze dziwne produkty, to czasami też chcą linkę celną i kawę na przykład jak wozimy, to też trzeba używać. No jest ważny element, chyba jeden z ważniejszych, żeby w ogóle podejść, to do kolana dajemy, czyli to jest ważne, to bez tego można się obyć. Czyli te 3 rzeczy to są bardzo ważne. I do tego te złączki. Bez tych złączek to te małe to część możecie nie mieć, ale te tutaj to jest taka typowa podstawa, to tutaj co leży. Bez którego nawet nie ma co podchodzić do roboty, bo to jest kurczę już na dzień dobry będzie problem. Te francuskie, jeżeli na Francję jeździcie, no to też do tego można dołączyć. Młoteczek, bez młota to nie robota. Dobra, kolejny dekielek. Dekielek niby prosta sprawa. Normalnie na wąż się go zakłada, ale też bez niego czasami ani się nie możecie załadować. A przede wszystkim węże są non-stop brudne, piasek się do nich dostaje i też dekielki w spożywce są przynajmniej nieodzowne, a na chemii no to jeszcze nikt mnie nie pytał i nie prosił o dekielki, ale ogólnie rzecz biorąc no to na spożywce one są dość istotne. No często są firmy, od czasu do czasu są firmy, które wymagają tego. Dekielek na odpowietrznik. Tam u góry jest ten zawór, który pokazywałem przy okazji podnoszenia beczki. I to jest taki dekielek tam, co sobie zakładacie, żeby wam nie szumiało za bardzo, a żeby szybciej powietrze uciekało. No taki, powiedzmy, dodatek, pierdołek.
Rureczka. Rureczka jest przydatna, jak ktoś dopierdoli dekle albo z tyłu jakieś elementy, albo w ogóle cokolwiek w silosie, to rureczka, no to wiadomo. Większa siła przełożenia ale nigdy nie dokręcamy niczego. Żadnych dekli, żadnych kurde elementów tych takich z uszczelkami przez rurkę, tylko normalnie rękoma, bo potem się pierdzielicie bez sensu, a to i tak nic nie daje. Kolejna sprawa, kabelek. Ale to myślę, że kierowcom zawodowym to nie muszę tłumaczyć, do czego on jest. Kabelek to jest do starszego typu naczep i przykładowo u nas w firmie jeszcze kilka takich się ostało pod zabudowy kontenerowe. Ramy jak jeżdżą, to właśnie ten kabelek jest potrzebny, żeby sobie, kurde, ta wtyczka uniwersalna nie działa, tylko w ogóle nie ma jej tam, a musimy używać jeszcze czasami stare kabelki. No ale to zależy od tego, tam w jakiej firmie pracujecie i jakie naczepy macie, czy no po prostu na jakim sprzęcie pracujecie. I to jest kolejny element potrzebny do kontenera, silo kontenera, bo to w ten sposób się podłącza nasze powietrze sprężone z ramy do kontenera, czyli załóżmy tutaj mamy kontener, rama jest osobno i łączymy sobie w ten sposób tym przewodem to z tym. Taki element przydatny, ale nie jest nieodzowny. To po prostu warto go mieć. Gdzieś tam w schowku. Ważyć dużo nie waży, a się przydaje. O płynie już wspominałem. Płyn jest przydatny, żeby sobie gumeczki nasmarować albo w ogóle coś tam przesmarować, psiknąć. Zawsze łatwiej. Miotełkę czasami używam przykładowo, żeby sobie wymieść jakiś tam produkt do siateczki, jak mąka jest jakiś nadatek tam na menu, jak mam oddać i ma pójść do kanalizy, no to czasami sobie tam wrzucę do siateczki i wiadomo, sobie w domu poleżę, albo gdzieś u góry dekle się zakurzą, albo cokolwiek innego, no to też miotełkę sobie wezmę i zrzucę tam towar u klienta i nie ma problemu żadnego. Szmateczka się przydaje, kiedy jakaś woda się obrośnie, nie wiem, gdzieś tam wam skapnie, jedziecie na załadunek, rozładunek, gdzieś jest jakaś woda, to no i wtedy tylko kurde ciach przecieracie czy z łączki, czy cokolwiek innego, wiadomo. No szmatka przy tym, no to można powiedzieć, że to jest element nieodzowny. Bez tego się możemy obyć. Tak. Kolejna rzecz, bez której czasami można się nie rozładować, to są te obejmy. Są różne rodzaje, ta akurat jest metalowa, ale są gumowe, są takie metalowe, a u nas w firmie na przykład używamy takich bolczyków. O. One mają gumę, czy one mają sprężynkę. Czekajcie. Kurde, jedną ręką muszę następnym razem statyw ze sobą wziąć, to będzie łatwiej. I one mają taką gumeczkę. Tu w każdej złączce u nas są dziurki i po prostu wkładamy to i to wtedy tak ładnie zabezpiecza. I nie ma opcji w ogóle, żeby się coś odkręciło, ani ukręciło, ani cokolwiek innego. I to też jest bardzo ważne. Bo są takie firmy, że na przykład bez zabezpieczenia w ogóle nie pozwolą wam podejść do tematu, do rozładunku. Dobra, kolejna rzecz, to już taka moja, można powiedzieć, autorska. To sobie wożę ze sobą taki ścisk do drewna. I na przykład jeżeli mam uszczelki wywalone, czekajcie, połączę jakieś dwa złącza. Dobra, udało mi się połączyć. I tak, przykładowo jest sytuacja, że wypierdziela wam tu produkt i nie macie czym tego zrobić. To możecie z jednej strony tą gumową złączką, taką jak tam wyżej pokazywałem, tą metalową, ale z gumową końcówką, to tak pod kątem, po przekątnej ją założyć, czyli z jednej strony zakładacie na ten narożnik, z drugiej strony zakładacie na ten narożnik i ściskacie to na hama i dochodzi, ale jeżeli nie macie tego, to takim właśnie ściskiem do drewna cyk, kręcimy i ten produkt przestaje nam lecieć. I to tak sobie właśnie wożę, są te ściski, jeszcze widać, nawet jest biały, bo czasami naprawdę u klienta są wypierdolone te uszczelki tak, że nie chcą współpracować. Dobra, to mamy omówione. Jeszcze wspomnę tylko raz, dwa, bo to znowu mamy pół godziny, a miało być szybko. O tym, co jest potrzebne kierowcy. Bez czego kierowca też nie ma co podchodzić. Znaczy, zaraz pokażę. Dobra, czyli tak.
jeżeli jedziemy gdzieś z silosem i no to najważniejsze są szelki. Szelki, no, zakładacie, nie zakładacie, wasza sprawa, ale są firmy, na których bez szelek nie wejdziecie na brykę, na górę, nie? Otworzyć dekle, czy załadować, czy cokolwiek innego, one muszą być przynajmniej na składzie i muszą być aktualne. One raz do roku wymagają przeglądu technicznego. Przegląd techniczny akurat w tym wypadku ostatnio odnawiałem. Nie trzeba ich wymieniać, wystarczy pójść do BHP-owca w firmie i odnowić. Kurwa, nie wiem gdzie jest ta etykietka. O, gdzieś tu jest. I on po prostu wystawia papier, że są aktualne. Kamizelki, płaszcz przeciwdeszczowy, no to akurat za chwilę może mi się przydać, bo akurat deszcz zaczął padać, to u nas w firmie dają takie płaszcze i po prostu używamy, jest fajna sprawa. Uszczeleczka z tyłu do silosa, no to już tam szybciej wspominałem. Rękawice gumowe, to na myjni to też nieodzowna sprawa. Nie przesiąkają, nie macie łap mokrych i potem jedziecie na załadunek i łapki macie kurde czyste i suche i niepokaleczone. Okulary obowiązkowe. Krzesełko jest przydatne i takie rybackie sobie kupiłem, bo czasami jeżeli się pierdzielicie z rozładunkiem jakieś 3 godziny, no to naprawdę przydaje się. Nogi trochę potrafią odpocząć. Na niektórych firmach wymagane są takie gogle. One muszą całkowicie zakrywać oczy. To z firmy dostałem na rozładunku, bo zwykłe nie były ok i to musiała firma moja zapłacić za to i to taki rodzaj okularów. Tylko raz w sumie w życiu je użyłem i ani razu więcej. Kolejna rzecz, ubranie. Ubranie to jest przeciwpożarowe. Jeżeli jeździcie na chemii, to jest to niepalne ubranie, które na rafineriach wymagają. Nie będę tego rozkładał, bo to jest dość uciążliwe, a przez 1,5 roku ostatnio to w zasadzie tylko raz to użyłem, dlatego to jak nowe leży. Co jeszcze? Narzędzia podstawowe. Na pewno są potrzebne, kurde, jakieś klucze, tam 10, 13, szczypki, kombinerki, żabka jakaś, to warto ze sobą wozić, chociaż taki malutki, kurczę, pierdolniczek właśnie z tymi rzeczami. I jeszcze jedna rzecz, którą mam, i o kasku zapomniałem. Kask też koniecznie musi być, bo kask, tam z drugiej strony nie chce mi się iść, ale to podejrzewam, że każdy kierowca ma kask na składzie. A to tutaj dla odmiany jest przydatny, to jest taki, jak macie malarnie samochodowe, to jest ten taki biały pokrowiec, kombinezon, co się zakłada na siebie, żeby nie kurzyć na farbę i farba nie kurzyła na was. To właśnie też ze sobą to wożę, to też u nas w firmie dają. I to fajne jest, jak musicie wymieść silos, czy jest jakaś zapylona atmosfera, czy cokolwiek innego, to wiecie. To nie trzeba iść się zaraz cały kąpać, ubrania nie są brudne, tylko idziecie się, mordę umyjecie, ręce umyjecie i można jechać dalej. A kombinezon kurde do śmieci, albo jak uda się, to drugi raz można wykorzystać i to z takich rzeczy chyba wszystko, co mi się wydaje. No dobra, to dzięki za waszą uwagę i w kolejnym filmiku to jeszcze pomyślę, co nagramy, ale to myślę dopiero w przyszłym tygodniu, bo nie weekend, to muszę coś wrzucić jeszcze innego, niezwiązanego z ciężarówkami. No dobra, to dzięki za uwagę i do zobaczyska. Heja!